Cześć, witajcie, z tej strony ProExplore. Witamy Was na kolejnej eksploracji. Dzisiaj eksplorujemy ponownie Prypeć. Znajdujemy się pod przedszkolem numer 16. Jest to takie dosyć młode przedszkole, także co? Zaczynamy eksplorację. Ok, mamy wejście do przedszkola. Będziemy drzwiami. No, takie typowe prypeckie przedszkole, nie? Na razie pierwsze pomieszczenie takie puste, za dużo zabawek nie ma. Ogólnie mieliśmy informację, że to przedszkole będzie dosyć dobrze zachowane. No, miejmy nadzieję, że w dalszych pomieszczeniach znajdziemy więcej sprzętu. Mówisz, że to było przedszkole budowane kiedy? W jakim czasie? Wiesz co, nie jestem pewien dokładnie, ale z tego, co tutaj nam mówili i z tego, co się wyczytałem, no, było to jedno z takich nowszych przedszkoli. Ono jeszcze nie dostało swojej nazwy, bo jak wiesz, przedszkola w Prypeci, każdy z nich miał jakąś tam swoją nazwę, nie? No, chociażby słynna nasza Czeburaszka. Tak, z poprzedniego roku, Złota Rybka i tak dalej. No to one wszystkie mają jakieś nazwy, a to przedszkole jeszcze nie zostało nazwane. Zaraz obok taka ciekawostka znajduje się szkoła numer 5. Też, która funkcjonowała chyba nawet nie jeden semestr. Nie wiem, chyba jeden rok szkolny, tak? W 65 zostało oddana do użytku. A w 85, a w 86 już zamknięte. Zauważ ogólnie, że te łóżeczka, nie wiem czy pamiętasz Czeburaszkę, te łóżka one były takie jakby chyba dla starszych dzieci, a tutaj masz takie typowo jakieś takie małe, wiesz co chodzi, żeby z tymi kratami, żeby te dzieci, wiesz, nie mogły wyjść z tego, wiesz co chodzi. No rozumiem, ale też są numerowane. I tamte też chyba się kończyły gdzieś mniej więcej na granicy 25 łóżek. Dokładnie. To co, lecimy dalej, nie? Co to za pomieszczenie? Łazienka. No strasznie już wygląda. Kafelki nie tyle, że podpadały, ale chyba swój kolor. Nie, co to jest? A zdobienie chyba na tych kafelkach podpadało. Lub ktoś je może jakoś poniszczył, ale no ciekawie to wygląda. No i zobaczcie, jak to w tego typu placówkach, czyli w przedszkolach, wszystkie rzeczy są zminiaturyzowane. Chociażby te zlewy, one są w wysokości poniżej moich kolan. Te szafeczki. Również z numerkami, z wieszakami. No ale stan jest już ich tutaj tragiczny. I zobaczcie, tutaj wyglądają te kafelki znacznie lepiej. Chyba że woda tutaj tędy leciała. To jest fragment, gdzie one wyglądają dobrze, a tutaj już poniszczone. Okej, i przechodzimy dalej. No tutaj widać już wpływ czasu, taki gigantyczny, wszystko jest pordzewiałe, farby już na ścianach dawno nie ma. Tutaj mamy jedno z wyjść. Okej. I to jest taki bardzo podobny korytarz właśnie jak w Czeburaszce, że tędy się szło prosto i można było przejść praktycznie całe przedszkole. A my prawdopodobnie wejdziemy na górę. Co, może zróbmy tak, że ja pójdę na dół. Trochę przyspieszymy tą eksplorację. Zobaczę, co jest na dole i spotkamy się piętro wyżej. Chyba, że... Nie, bo jeszcze zostało nam to piętro do zrobienia. To może ja zejdę na dół? To zrób tą część, to skrzydło. Zobaczę, co tam jest. Zobaczymy się zaraz tutaj. Dobra. Tomasz poleciał do góry, my zobaczymy w tym czasie, co mamy w piwnicy. Zdecydowanie jest tu mocno nieprzyjemny zapach. A, tu chyba była kotłownia może? Tak, i chyba coś tu przy okazji gnije, pleśnieje. Zresztą no tak jak w całej Prypeci. Ale tutaj ten zapach jest zdecydowanie... A, dobra, to już wiemy skąd ten zapach. Ktoś tutaj sobie urządzał ognisko. Stalkerzy w tym miejscu chyba by się zaczadzili.
Zresztą zobaczcie na ściany. One też są całe czarne. Właśnie od tej sadzy. Ściany i tym bardziej już sufit. No sufit cały czarny, nie będę wam go pokazywał. A zobaczmy co tu jeszcze mamy. Bo jak mamy stalkerskie leże, stare, to może mamy coś jeszcze tutaj. Drzwi, rozdzielnia prądu. Okej, mamy szatnię. Jak widzicie, mamy znowu takie oznaczenie za pomocą różnych obrazków. O, tutaj zobaczcie, mamy trochę zabawek. Zabawki nawet w takim ładnym stanie. Zobaczcie, pojazd Mińsk. Oho, ktoś tu nieźle kombinował. Spójrzcie na to. Krzesełko podłożone i zaraz obok drzwi do innego pomieszczenia, które się całkiem nieźle ciągnie. Chętnie bym je zeksplorował głębiej, ale nie mam na tyle dużo czasu. Musimy sobie to odpuścić. No i te klasyczne, małe krzesełka. Spójrzcie jak to wygląda. Jakie małe dzieci muszą na tym siedzieć. Nie wiem, ono mogło być na przykład w jadalni, tam gdzie były podawane im posiłki. Prawdopodobnie jakiś bączek, klocki. Tutaj zobaczcie, nawet klocki mamy zapakowane, że takie papierowe jeszcze opakowania. Czyli prawdopodobnie są to nowe zabawki, które nie zostały jeszcze jakby powiedzmy otwarte przed opuszczeniem. Prawdopodobnie ktoś już się otworzył po samym opuszczeniu i zobaczcie, tutaj trochę tego jest. To są takie drewniane klocki, że może było jakieś konstrukcje ciekawe z tego budować. Ale niestety widać już, że wilgoć się dostaje jak w każdych budynkach w Prypeci, tak? Widać kałuże wody na samym środku. Tutaj mamy specyfikacja detali, czyli detali to są jakieś części, narzędzia, coś takiego. No i tutaj mamy lalka w zlewie. Jak tam na dole? Mała piwnica, ale bo coś tak, miałeś ognisko stalkera, jest jeszcze rozsypane i jest przejście dalej do korytarzy, tylko one są małe, wąskie i z tym plecakiem to tam nie było sensu wchodzić. Widziałeś to? Co? Stalkerzy chyba latają tutaj samolotami. Albo ktoś zostawił sobie na pamiątkę. Masz kartę pokładową. Jurik. Jurik, tak? Peter? Petar. Peter. No. Jurik Peter. Skąd on leciał? Do Sztokholmu. Tu Sztokholm. Aha, chyba z Kijowa. Sorry. Ze Sztokholmu chyba do Kijowa, tak mi się wydaje. Dobra, tu jest Sztokholm, Kijów. To mamy stalkerską pamiątkę. Tak, masz z Oslo do Sztokholmu i z Sztokholmu do Kijowa. Taki podwójny bilet. Pamiątka albo po stalkerze, albo po jakimś tym turyście niechlujnym. No. Kojarzysz to? Czy ty już grałeś to tylko na komputerze? Tak, to jest ten... jak to się nazywa? Zapomniałem. Cymberguide czy coś takiego w tym stylu. Że były te dwie takie łopatki po bokach i ta kuleczka była, nie? Dobrze mówię? Tak, tylko trochę muszę teraz kminić, bo trochę dużo elementów tu brakuje. Ale tu mi były chyba te łopatki. Tak, te łopatki powinny być i one odbijały tą kulkę. I tu masz wyrzutnię od kulki. Tutaj się wkładało kulkę, naciągało i ona wylatywała wtedy. Miałem dokładnie to samo w domu, tylko no w lepszym stanie. Ja to kojarzę jakby też takie automaty w jakieś tam, wiesz... Aha, tu masz coś oryginalnie zapakowanego. Można było zobaczyć co to jest.
Można tylko tak zerknąć w sumie. No i mi tak co nic nie powie. No tutaj masz napisane, że to jest fabryka zabawek, tak? No, była tam jakaś tam firma, zajmowała. Brusok. Niestety nie potrafię tego przetłumaczyć, ale to są opakowania od tych klocków, czyli to jest dokładnie to. Właśnie mi się wydaje, że to są jakieś takie klocki do budowania jakichś takich dużych konstrukcji, wiesz co chodzi. No raczej tak. Zresztą no zobacz, tu masz prostokątne, tu masz trójkąty, tu masz fragmenty łuku. Aha, trochę tak kątami to się ciągnie. Myślałem, że ma prostszą konstrukcję. No przedszkola ogólnie prypeckie mają to do siebie, że wyglądają bardzo podobnie, ale różne zabawki można w nich znaleźć. Ja myślałem, że to jest słuchawka no słuchawek wygłuszających, a to chyba Biedronki. To jest, ona jeszcze chodziła, widzisz, No ma cały mechanizm. Tylko już kropek nie ma niestety. No jest jedna. Nie, jakbyś przetarł są kropki. Tu. No dobra, i powoli, jak możecie zobaczyć, powoli zaczyna zachodzić słońce. O. Daje to fajne refleksy przez światła. Bardzo małe krzesełka. I znowu te klocki. Zobacz, w ogóle ile tych klocków było. Tak nie widać jakoś super dużo innych zabawek. Wiesz, typu tam, nie wiem, jakieś samochodziki, parę tam ich było. Ale głównie klocki, nie? No tak. Może dostali dofinansowania na to. No bo to jest ciekawe właśnie, że tutaj mamy jeszcze nieotwarte zabawki, więc to przedszkole, no wszystko na to wskazuje, że ono było szybko otwarte, wiesz, dostali te zabawki i jeszcze nawet nie wszystkie zdążyli rozpakować, nie? Tak, tu masz jakąś książkę. Nie wiem, czy to jest z bajkami. Już obczajamy. To już ciężko się rozczytać, niestety. Aha. Ja już wiem, o co chodzi. Słuchaj, to są jakieś katalogi, które były dodawane razem z tymi klockami. I to jest jakby taki wzornik, wiesz o co chodzi, że można różne budowle z tego składać. Tu na przykład miałeś jakiś tam rynok. Tu też coś, stadion. Wiesz, fajnie by było, jakby się okazało, że można z klocków zbudować małą Prypeć. O, tutaj fajna wystawka, ale to naprawdę trzeba było się napracować, żeby to zbudować. Zawód, czyli fabryka. Ło, tutaj to nieźle wygląda. No bo jak sobie zrobił kryp i herbatkę. Nie no, na razie tutaj patrzę na te klocki. Takie wyglądają jak takie kostki do gry. Ale mają dziurki, więc prawdopodobnie tutaj był jakiś taki mały klocek, który się przekładało przez te dziurki. No ale tutaj ktoś nieźle sobie przyfantazjował. Właśnie to mi tylko brakuje jakieś stolika z herbatką. No, dokładnie. 2 duże lalki i 3 malutkie. W ogóle wiesz co? Przez całe czy nie? My sprawdzaliśmy, jakie my tu mamy porównywanie. Jak że jesteśmy w Prypeci, nie zaglądamy w ogóle na ten. No, Prypeć, wiesz, w przedszkolu raczej nie będzie, chociaż ile mamy? 0,22. No. Jest to malutko, tyle co nic. Te piwnice, jak byłem w pierwszej, one niby nie miały żadnego połączenia, jakieś chyba tylko wąskie techniczne. I zobacz, że na każdym łączniku masz zejście do każdej jakby kolejnej części. Aha. Coś tam jest. Właśnie, zobacz tutaj. W tej pierwszej części piwniczej było takie samo przejście i ono tam dalej prowadziło w głąb budynku, mi się wydaje. Możliwe, żebyśmy każdym tym pomieszczeniem piwniczym byli w stanie przejść dalej. Mhm. Ale podziemia, no, niezłe. No tu masz cały układ kanalizacji, tak? Tak, a kanalizacja i wentylacja. Zastanawia mnie ten garnek, co on tutaj robi. Chyba, że coś ciekło i wiesz, cieć jeszcze zdążył coś tutaj podłożyć. Mhm. I okej, te pompy, zobacz, widzisz? One musiały tutaj pracować. Silnik już jest rozebrany,
A te sprężyny nadowe amortyzowały. Widzisz? Aha. Pracę tego urządzenia. No tak to jakby niezłe wibracje były, nie? Jakby No, tam. zobacz, wszystko się Tak. w sposób kontrolowany buja. Nie to, że coś tu jest luźne, czy nie wiem, zerwane. Po prostu tak to sobie mogło normalnie funkcjonować, pracować. Dlatego tutaj masz luźne łączenie. To miejsce trochę wygląda jak stołówka. No to mi wygląda, jakby na jakąś kuchnię albo coś. Też, no masz parę pieca. Ale tak wiesz, w pierwszej kolejności widziałem kafelkę. Kucharki miały zmienne obuwia do pracy, tak mi się wydaje. No, wejdź, bo czas nas tutaj. Klasyczna radziecka kuchnia. Mamy jeszcze okapy. Tutaj mamy jakieś kuchenki. Zobacz, masz pianino. Ciekawe, czy Miałeś nuty. tak, koniunktura. Okej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bardzo krótki. Niestety mieliśmy mało czasu. Przedszkole, pomimo tego, że nie było aż tak dużo rzeczy, było bardzo klimatyczne. No i co, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, witajcie. Pora na kolejny konkurs. Jak mieliście okazję zobaczyć na początku naszego filmu, pojawiły się 3 loga. Pierwsze standardowe, czyli Project Explorer. Drugie firmy napromieniowani.pl, czyli organizatora naszej wyprawy do czarnobylskiej strefy wykluczenia. Oraz trzecie, partnera tego odcinka, którym jest firma militarna Centurion. I to właśnie Centurion na potrzeby dzisiejszego konkursu sponsoruje nagrody, którymi są po pierwsze ta saszetka, którą okazję mieliście zobaczyć w filmiku przed chwileczką. Dodatkowo do tego dorzucamy portfel, również od firmy Centurion. Aby wygrać ten sprzęt, musicie zrobić 3 proste rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybować nasz kanał. Po drugie, polubić profil na Facebooku firmy Centurion. Po trzecie, w komentarzu pod tym filmem napisać, w jaki sposób wykorzystalibyście nerkę oraz portfel, które są nagrodą w tym konkursie. Życzymy Wam powodzenia, rozstrzygnięcie konkursu w następnym odcinku.